Hej, siemanko, Ludziska z tej strony Mens, witam Was serdecznie. Długo oczekiwana recenzja monitora, którego ostatnio kupiłem, a w sumie unboxing robiłem tutaj. Więc nie przedłużając, zacznijmy naszą recenzję. Po pierwsze, najpierw sama surowizna, co mogę powiedzieć o tym monitorze, jak on się sprawuje i tak dalej. Z góry zaznaczę, że on obecnie nie jest moim głównym monitorem i już mówię dlaczego. Po pierwsze, matryca, czyli VIA, bo taką posiada ten monitor matrycę, jest zdecydowanie słabsza od matrycy IPS. Czyli co to znaczy? To znaczy, że nie oddaje takich samych kolorów jak matryca IPS, jest po prostu słabsza. Jest lepsza natomiast niż matryca TN, czyli w większości monitorów, jeśli posiadamy. To na pewno. Nie posiada kompatybilności z G-Synciem, przynajmniej na chwilę obecną nie posiada kompatybilności z G-Synciem. Być może jak później oglądacie ten filmik gdzieś tam x czasu potem, to być może już jest kompatybilność, natomiast na chwilę obecną ten monitor nie posiada kompatybilności, o Jezus Maria, za szybko mówię, z G-Synciem, co na pewno go troszeczkę dyskwalifikuje w porównaniu do tego mojego głównego monitora z matrycą IPS. Plusem na pewno jest to, że ma szybsze odświeżanie. Widać było od razu, że ma szybsze odświeżanie. Ma więcej herców, czyli nie 144, tylko ma aż 165. To jest taki dodatkowy bajer, wiadomo. Natomiast jakiejś tam większej różnicy nie ma, natomiast tutaj to odświeżenie było odczuwane, natomiast ja osobiście jednak wolę bardziej żywsze kolory niż szybsze odświeżanie i brak tego też G-Synca, nie? Jakby nie patrzeć, bo to też trochę dodaje do płynności gier, jeśli chodzi o wizualne, nie? Bo wiadomo, że gdzieś tam sprzętowo to żadnego kopa nie da. To trzeba mieć na uwadze, także nie liczcie tutaj, że bo ma G-Synca, to mi kurde będzie chodzić jak torpeda. Absolutnie nie, broń Boże. Ten monitor jest zakrzywiony przede wszystkim, więc jest zdecydowanie inny niż standardowo. Jest to mój pierwszy taki zakrzywiony ekran. Dziwnie się czułem na samym początku, jak go ustawiłem jako główny, aczkolwiek w przyszłości, jeśli miałbym kupować jakieś zakrzywione, to na pewno jeden tylko zakrzywiony ekran jako główny i na pewno musiałby to być z matrycą IPS, żadna VIA i takie, który albo już ma hardware'owy G-Sync, albo taki, który też jest kompatybilny. Także tutaj, jeśli będziecie też wybierać monitor pod siebie, no to musicie odpowiedzieć sobie na takie proste pytania, co was interesuje w tym monitorze. Rozdzielczość, odświeżanie, kompatybilność z G-Synciem, albo jeśli ma G-Synca, matryca, bo to też jest ważne, więc to są takie szczegóły, na które powinniście zwracać uwagę. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tego monitora, no to gdzieś tam czuć troszeczkę ten plastik, aczkolwiek mam wrażenie, że ten panel przycisków chodzi zdecydowanie lepiej niż ten przy moim głównym, też od OOK monitora, tak swoją drogą. Nie wiem, czy wspominałem. Ale chodzi trochę zdecydowanie lepiej niż ten, co na moim głównym. Co jest w sumie trochę dziwne, ponieważ ten jest G3, a mój jest G4, jeśli chodzi o końcówkę modelu, więc nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. I teraz tak. Dla kogo są monitory z matrycą VIA? Bo wiadomo, zakrzywienie nie musi każdego interesować, nie musi być dla każdego, nie każdy może trawić to zakrzywienie tego ekranu. Niektórzy po prostu wolą proste ekrany i do widzenia. To akurat jest kwestia gustu, więc to też tu sami musicie zdecydować, czy chcecie zakrzywiony, czy prosty i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samą matrycę VIA, to tak, moim zdaniem, oczywiście podkreślam jeszcze raz, to jest moje zdanie,
że monitory z matrycą VIA są przeznaczone dla osób, które nie miały w ogóle styczności z matrycą IPS. Nie stać ich na przykład na jakiś lepszy monitor z matrycą IPS, na przykład gdzieś tam jakieś troszeczkę wyższe wymagania, ale jednak ich jeszcze nie stać na takie cudo. I posiadają tylko i wyłącznie monitor i posiadały tylko monitor z matrycą TN, no to ten monitor z taką matrycą jest dla nich przeznaczony, ponieważ przesiadka z TN-ki na VIA jest już bardzo dużym skokiem. A jeszcze większym na pewno jest przejście z TN-ki na IPS, co w sumie w moim przypadku to miało parę lat temu zajście. I od tej pory w sumie tak de facto jest pożądane u mnie IPS-owa matryca, natomiast ja chciałem po prostu zobaczyć, bo też nigdy nie miałem, więc to tak w gwoli jeszcze ścisłości. No, także monitory z matrycą VIA są przeznaczone dla osób, które korzystały z matryc TN tylko i wyłącznie. No wiadomo, można zrobić skok jeszcze dalej, czyli przenieść się na IPS, ale to tylko i wyłącznie, jeśli Wasz budżet na to pozwala. To też pamiętajcie. No, ale aczkolwiek z tego co kojarzę, to cenowo bardzo porównywalnie wychodzi z jakimiś tam monitorami właśnie z matrycą IPS. Co prawda może nie mieć takiego odświeżenia, czyli 165 Hz, może nie mieć tak szybko takiego małego opóźnienia w stosunku do matrycy IPS, natomiast i tak moim zdaniem tutaj Wasza decyzja będzie takim głównym składnikiem. Tutaj, jak powtarzałem już niejednokrotnie przed momentem, tutaj w większości Wasza decyzja jest, co Wy potrzebujecie konkretnie. Ja tylko mówię, jakie są moje spostrzeżenia. Jak ja bym miał kupować dalej, to na pewno bym wybrał monitory z matrycą IPS. Nie bawiłbym się w jakieś pośrodki. Natomiast mówię, tutaj są wszystko i wyłącznie kwestie budżetowe, co i jak. No dodam jeszcze tylko tyle, że to jest Full HD jeszcze, bo o tym chyba zapomniałem powiedzieć, więc to nie jest 2K, to jest 27-calowy jeszcze monitor, to tak też jeszcze dodam swoją drogą, co w sumie w unboxingu też podkreślałem, że to jest 27-calowy, no, chyba nawet też było widać w opisie. Teraz już nie pamiętam. No, mniejsza z tym. No, także może pokażę Wam jakieś przypitki, jak mniej więcej wygląda różnica kolorów. W sumie bardziej na tapetach, nie wiem, czy aż tak mocno zobaczycie to na filmiku, natomiast to ujmę. No dobra, no to tutaj mamy monitor z matrycą VIA, jak widzicie. Tak to się prezentuje, jeszcze trochę bardziej oddalę. Także jest bardzo mocno zakrzywiony, znaczy może aż tak mocno może nie jest zakrzywiony, 1500R ma, więc aż tak mocno nie jest zakrzywiony, natomiast jest widać. A tutaj jak sobie przejdziemy obok zaraz, mamy już mój główny ekranik z matrycą IPS, także różnicę widać, zwłaszcza po ustach. Ja nawet widzę, popatrzmy sobie tak może bardziej. No jest zdecydowanie, patrząc na usta, włosy w sumie troszeczkę też. Nie patrzeć, no są żywsze te kolory, nie? Na matrycy IPS. Liczę na to, że wszystko w sumie, co chciałem powiedzieć, ująłem w tym materiale. W sumie nic więcej dodać nie jestem w stanie, no bo mówię, nie jest już teraz moim głównym ekranem ten zakrzywiony. Przerzuciłem się na tego z IPS-em, bo to jednak dla mnie była różnica kolosalna. Natomiast jeśli chodzi też o takie wrażenie, czy mi się dobrze grało, dobrze mi się grało, tylko mówię, te kolory przede wszystkim i brak tego G-Synca to troszeczkę dobijało mnie, natomiast samo odświeżanie, jeśli chodzi też o prędkość tego odświeżenia, no jest szybszy od matrycy IPS, natomiast to jest jednak wolę, tak jak mówiłem wcześniej, wolę jednak kolory niż tą szybką reakcję. Dodatkowe HRC też jakoś zbytnio tak mocno mi tego nie zrekompensują. Jeśli miałbym tylko i wyłącznie ten jeden ekran, to pewnie bym go używał, natomiast mam dwa, więc mam wybór, więc oczywiście przesiadam się na rzecz wiadomą, czyli ekran z matrycą IPS.
No mówię, moje polecenie jest takie, że jeśli Was stać, jeśli macie pieniążki, zainwestujcie w matrycę, czyli w monitor z matrycą IPS, bardziej się opłaca, będziecie bardziej zadowoleni z tego, przynajmniej w moim odczuciu. Nie? No chyba, że ktoś jest gdzieś tam pro-gamerem, gra tylko i wyłącznie FPS, no to tutaj wiadomo, że ten czas reakcji monitora jest tutaj najważniejszy, no to wtedy monitor z matrycą VIA, bądź też, jak mówiłem wcześniej, budżetowe sprawy, natomiast osoby, które mają tylko TNK, no to no, tutaj wszystko Wam powiedziałem, nic więcej nie mam do dodania, nie będę przedłużał. Dzięki wielkie za oglądanie moich materiałów, jak zwykle techniczny bałagan jest. Takie są moje materiały, jedni będą zadowoleni, drudzy mówią, że nie, bla. Spokojnie, macie prawo do swojej własnej opinii, przyjmuję ją jak najbardziej, staram się jak najbardziej również, jak najbardziej rzetelnie do tematów podchodzić, że tak powiem. Więc wszystko będzie wychodzić w praniu. Ja nie robię tego na co dzień też. Ja się z tego nie utrzymuję, robię to tylko i wyłącznie hobbystycznie, także pamiętajcie o tym również. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się, hej hej.